Witam serdecznie, z tej strony Adam Kodrowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu, jak widzicie na załączonym obrazku, będzie najnowsza nowość. Dokładnie ukazała się pod koniec sierpnia 2024 roku. Jest to model w barwach fińskich. Jest to, posłuchajcie, Chariote, ale co to jest Chariote? Chariote jest to na podwoziu Cromwella. Została zamontowana nowa wieża. Jest to czołg z okresu zimnej wojny oczywiście. I mamy go, otrzymaliśmy oczywiście od IBG w skali 1,72. I ten model ukrywa się pod numerem katalogowym 72113. Powiem Wam, że ja o tym czołgu tylko słyszałem. I tutaj jest ciekawa rzecz na artboxie, mianowicie tutaj w tle widzimy ciężarówkę, a znając IBG, tego typu ilustracja może oznaczać, że wkrótce dostaniemy tego typu również ciężarówkę w barwach fińskiej armii. Bo tutaj mamy model w barwach fińskiej armii. No Finowie, no to wiadomo, używali praktycznie wszystkiego ze względu na zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego. Tak prezentuje się pudełko, tak widzimy z boku. Mamy dwa malowania, jedno drugie. Z drugiej strony mamy modele, które się już ukazały. Pozwolicie, że założę okulary. No i tutaj na przykład widzimy fińskiego Landsverka w wersji przeciwlotniczej, który też dość długo służył w armii fińskiej, chyba do 60 lat. No, był widać skuteczny. Tu mamy następnie Cromwella, jak i również jeden z nowszych modeli Daimler w wersji Mark 1. No teraz zajrzymy sobie do pudełka, co nam zaoferowało. Znaczy można się domyślać, co zaoferowało nam IBG, no bo jest to podwozie czołgu, który dobrze znamy. Mówię tutaj o Cromwellu. No i zobaczcie, zupełnie co innego w porównaniu. Bardzo na plus, duży plus. W porównaniu do Focke-Wulfa, co ja mówię, Focke-Wulfa, tylko IRA 80 i 81. Mamy bardzo fajną, krótką monografię w języku angielskim, ale również w języku polskim. Nie jest to jakaś taka krótka tylko wzmianka, tylko że widzimy, że tutaj mamy na przykład pierwsze lata zimnej wojny były dla Wielkiej Brytanii trudnym okresem. No i powojenna recesja i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że osoba, która to pisała, mocno się przyłożyła do tego i dała nam tak w pigułce praktycznie całą informację o tym czołgu, bo widzimy również, że ten czołg był używany nie tylko oczywiście w Wielkiej Brytanii, czy też na przykład w Finlandii, ale widzimy, że również używały go wojska izraelskie. No i zobaczymy, no tutaj mamy na przykład Chariote, to jest woźnica rydwanista, tak? Taka nazwa kodowa. No a w ogóle to jest FV4101 Mark 7B, tylko że w fińskich barwach. Co dalej? No tutaj bardzo duży plus, język angielski, język polski. Co prawda ta kolejność trochę mi nie odpowiada, bo powinno być w ten sposób: język polski, język angielski. Na drugiej stronie, no to tak się czepiam, na drugiej stronie wykaz elementów, jakie znajdziemy w pudełku.
Mamy również blaszkę z elementami, no, elementy fototrawione. Mamy również oczywiście zestaw kalkomanii, no i poszczególne części w dużej mierze znane większości modelarzy, którzy sklejali Cromwella. Tutaj mamy nową ramkę i chyba ta X jest też nowa, no i ramka U. Pozostałe elementy dobrze są znane. Tutaj mamy właśnie dwie ramki kół, wczesne i późne, ale zaraz do tego dojdziemy. No i następnie co tu mamy? Mamy instrukcję dość, tak, nie jest bardzo jasno napisana. Krótka, bo powiem Wam, że jeżeli chodzi o Cromwella, czy też ten model, to są takie modele dla wszystkich, tak? Ale zaraz Wam pokażę jedną rzecz. Właśnie tutaj luknąłem sobie na ten element, ale zaraz do tego dojdziemy. No, reklamówka. Reklamówka również farb firmy Hataka. No i malowania. No i właśnie. Malowania. Mamy Chariotera z 79 roku. Późne lata 70. W sumie 79 to też już końcówka, tak? No ale dobra. 77. No, późne lata 70. A nie, 3 są oznaczenie i wczesne lata 70. No chyba to z serduszkiem jest najbardziej takie ciekawe. Chociaż z tą kończynką też jest niegłupie. No tylko, że jest to jednobarwne malowanie w stylu brytyjskim. No i tyle, jeżeli chodzi o instrukcję. Co dalej? No to mamy kilka bardzo dobry pomysł pakowania modelu posłuchajcie, torebki wielorazowego użytku, czyli torebki strunowe. No i tutaj mamy kalkomanię. W ten sposób się prezentują. Jest to kalkomania tylko i wyłącznie właśnie do tego modelu, czyli 72-113. I tu mamy malutką blaszkę. Ale właśnie zaraz zobaczycie, do czego służą niektóre blaszki w uproszczonym modelu, więc z tym uproszczeniem to też tak nie do końca. Dobrze, co tu mamy ciekawego? Dobrze, obojętnie, lecimy od tego. Dobrze znane większości, dobrze znana ramka większości sklejaczom, ale teraz, żeby dobrze było wszystko widać, żeby nie rozjeżdżało się, zjadę z kamerką na dół. No i bardzo proszę, mamy ramkę Y i tutaj mamy praktycznie te same błotniki, bardzo podobne one są, jedynie różnią się tym elementem, mianowicie ten błotnik, bo tutaj jak spojrzymy, są idealnie tak samo wyglądające, czy też z tej strony. Różnią się one, że ten błotnik jest wyoblony łagodnie, a ten kanciasty. I z tego co pamiętam, my używamy, no już wiecie co, luknę. Jeżeli chodzi o instrukcję, tak, my używamy błotników 1-2, czyli te, które są wyoblone. No, część widzę elementów, tutaj mamy kill off, mamy już na zewnątrz. Bardzo precyzyjnie, ładnie wykonane, tak prezentuje się detal z boku. Z drugiej strony bardzo podobnie, w ten sposób, no ale tych nie używamy, tak? I jedziemy z kolejnymi elementami. Kolejna ramka, o właśnie, to jest ramka J. Takie mamy ramki dwie.
I tu mamy prawidłowe koła do tej wersji pojazdu, ponieważ są one z jednolitym bandażem i to są koła późne, które były montowane właśnie w brytyjskich czołgach, ale już w późniejszych wersjach. Wcześniejsze miały takie dziurki dookoła bandaża, ale ten zestaw jest ze względu na to, że w zestawie tamtych kół są elementy, które trzeba użyć do zbudowania tego modelu. I biorę teraz właśnie kolejną ramki kolejne, torebkę otwieramy. Tu znajdziemy 3 ramki, a tu jest właśnie ta ramka, która pojawiła się w pierwszym modelu. No, takie delikatne nadlewki widzę, że są. I tu zwróćcie uwagę właśnie na to koło. Na bandażu są imitacje otworów, dziurek takich. A tutaj te koła zostawiamy, z tej ramki bierzemy, z tego co pamiętam, tylko i wyłącznie skrzynię, którą naklejamy na błotnik. I to są koła, no troszeczkę trzeba będzie podszlifować tutaj od drugiej strony. To są koła, które wklejamy do połączonego całego zestawu układu jezdnego, czyli tu mamy 2 rzędy kół i następnie już mamy koła wewnętrzne razem z gąsienicami. To jest z tego co pamiętam nowa ramka, ramka A, gdzie znajdziemy elementy kadłuba, jak i również detale. Tu jest przód, kolejna skrzynia na błotnik i tak prezentuje się dół wanny. A dokładnie trzeba sprawdzić w instrukcji, bo powiem Wam, oglądam pierwszy raz dokładnie, tak? Bo tak zerknąłem do tego pudełka wcześniej. No i to jest ramka A. Naprawdę, jeżeli chodzi o detal, bardzo fajnie jest łopatka zrobiona, nie taki klocek, czyli taka szufelka z kijem, tylko jest porządnie zrobiona. Mamy hak, mamy chyba, tak, to jest jarzmo armaty, koszyk z koszykiem. No i mamy tutaj kolejne ramki. Tak, tu są zmiany. Właśnie, to jest ramka ze zmianami. Ramka, posłuchajcie, X, ramka W i ramka V. Zaczynamy od W. I to są elementy do właśnie prawidłowego wykonania modelu, czyli tu mamy nowy przód kadłuba. Tutaj mamy też tą płytę kierowcy, resort, do którego montujemy hak, rury wydechowe, jak i również tył inne. Wieża prezentuje się tak, jest bardzo mało w sensie elementów na tej wieży, ponieważ te elementy, które będziemy tutaj naczepiać, znajdują się chociażby tutaj w ramce. Tę skrzynkę montujemy, znając życie, w tym miejscu. Tu mamy, zaś nie mamy już w przodzie płyty kierowcy gniazda na karabin maszynowy. Mamy jarzmo armaty. Powiem Wam, żałuję, że tutaj IBG na przykład nie zrobiło takiego płótna dającego antykurzowego, które było mocowane w tej ramce i na lufie, zapobiegające kurzeniu się. Zresztą to widzimy na pudełku, tak? Tu mamy to płótno, o tym mówię, które było mocowane pod taką ramką, którą się demontowało, no i zaciskane na lufie. I widzimy, że najprawdopodobniej będziemy mieli różne jarzma, ponieważ zapewne kilka wersji tego czołgu znajdziemy. Był głównie używany też na Bliskim Wschodzie. No i w Finlandii, tak? Czyli mamy jedno jarzmo armaty.
No i jedziemy dalej. Nowa ramka. No i tu mamy tak, jarzmo armaty nowe. I zobaczymy, czy to się wkleja może od drugiej strony, żeby lufa się ruszała. To trzeba już sprawdzić z ramką. Tak prezentuje się kadłub, góra kadłuba dokładnie. I powiem Wam, z tym uproszczeniem właśnie tutaj jest. Na tych klapach są uchwyty do podnoszenia poszczególnych płyt. Tak samo jak jest taka płyta, którą tutaj wklejamy, która powinna być po jednym takim uchwycie. I w Cromwellach niestety jest to spłaszczone, tak po prostu uproszczone na maksa i nie ma po prostu, na przykład na blaszce nie ma żadnych takich właśnie elementów, które moglibyśmy zeszlifować tamto, chociażby na tej płycie, pokrywie, i następnie nakleić sobie, wyprofilować blaszkę. No niestety tego nie ma. No i tutaj posłuchajcie, zaczyna się jazda bez trzymanki. To są wyrzutniki granatów. Mocowania, płyty, do których mocujemy wyrzutniki granatów. Tu mamy karabin, ciężki karabin maszynowy, a tu mamy magazynek, który oczywiście wklejamy sobie z tej strony. No i powiem Wam, że on jest naprawdę całkiem przyzwoicie wykonany. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń. I właśnie teraz coś Wam pokażę. Jak mocujemy granatniki. Bo jak zauważyliście, na wieży jest taki przewód. To jest przewód, który umożliwia dowódcy od wewnątrz odpalenie granatników. I teraz posłuchajcie, na blaszce znajdują się właśnie te blaszki, które w ten sposób profilujemy i następnie przymocowujemy je do wieży, albo najpierw przyklejamy je do podstawy granatników, które po wklejeniu, właśnie, następnie tak, przymocowujemy tą podstawę, przyklejamy ją do wieży, tam są na wieży zaznaczone punkty, a następnie do tej podstawy mocujemy sobie wyrzutniki granatów i one są tak naprawdę pod różnymi kątami ustawione. No i następnie tutaj mamy też taki element, bo widzieliście, że jest karabin, ale gdzie jest uchwyt ze spustem? To jest na dwie ręce trzymamy i po środku mamy spust. Jest też oczywiście oddzielnie ten element, a tutaj mamy tę skrzynkę. No i tak będzie się to prezentowało finalnie, więc powiem Wam, że tutaj mamy kolejny montaż granatników, więc powiem, nie widziałem tych plastikowych elementów, w sensie zastępczych. No i tutaj powiem Wam, niektóre osoby, które nie miały styczności z blaszkami, mogą mieć, delikatnie mówiąc, problem. No, ale kiedyś trzeba mieć ten pierwszy raz. No i to chyba nie ta torebka. Tak, dokładnie. O, tu jeszcze może pokażę Wam jeszcze raz tą wieżę. Tu mamy ten przewód, gdzie dowódca z wieży, wewnątrz wieży odpala właśnie granatniki, a tu mamy miejsca, gdzie montujemy te granatniki. No nie będzie to takie pitu-pitu. Proste to nie będzie, bo są blaszki bardzo malutkie. Więc z jednej strony uproszczony model, ale z drugiej strony nie taki łatwy. No i tu mamy lufę. Dodatkowo, to jest V-ramka. No ale to nie jest lufa używana w wersji fińskiej, tylko raczej to mi wygląda na armatę brytyjską. Czyli też będziemy mogli się spodziewać innych wersji. Ciekawe, jak będą te libańskie, izraelskie wyglądały. No ciekawe. O właśnie, tutaj jest torebeczka oddzielna
właśnie z lufą do tego modelu. Fajnie, że w sumie IBG nie wywaliło tej lufy. Chociaż zaraz zobaczymy, możliwe, że któraś z wersji fińskich miała inną lufę. No tutaj oczywiście jest zaznaczony otworek, tylko ten otworek jest bardzo płytki w tej lufie. I to jest lufa do modelu z instrukcji. No i właśnie, lukniemy sobie na instrukcję. Wiecie co? Bo jeżeli są dwie lufy, może jest to przypadek, lufa tego typu, też ta V, dobrze mówię? V? U. Tak, U. No i też ta lufa U. Czyli mamy lufę, ta lufa tutaj, która znajduje się, no to nie jest do tego zestawu. Ja ją z powrotem wkładam oddzielnie, żeby ktoś, kto sobie zafunduje ten model, nie zgłupiał i przez pomyłkę nie wkleił nie tej, co trzeba. Ok, no to jedziemy dalej. Znane wszystkim od samego początku pojawienia się czołgów na tym podwoziu. Mamy oczywiście układ jezdny. To jest wewnętrzna strona. I tak prezentuje się detal na gąsienicy. Ja z jednej strony nie za bardzo lubię tego typu układy jezdne dawane przez producentów. I oczywiście to jest do kadłuba, a tu wklejamy koła, no, oczywiście te z bandażami pełnymi, bez tych otworków. Wolę jednak, żeby były jakoś oddzielnie może. Chociaż tu aż tak nie razi to. I mamy, w ten sposób montujemy, tu drugi układ jezdny montujemy do kadłuba, a następnie sobie wklejamy kolejne koła. To było. No i to też było. Posłuchajcie, no to wszystko. Bardzo mi się podoba opis, który z miłą chęcią sobie przeczytam. Oczywiście tą kolumnę. Duży plus. No widzę, że tutaj jest sporo, powiem Wam, rzetelnych informacji na temat właśnie tego czołgu, bo ja powiem Wam, bardziej z WOTA troszeczkę inny typ czołgu brytyjskiego znam, właśnie z taką dość wysoką wieżą, z dużą armatą, którego producentem jest firma Ace Models, czyli AC, krótko mówiąc. A tutaj bardzo mi się też podoba, że IBG idzie prawie tą samą drogą i zapodaje nam bardzo ciekawe, troszeczkę egzotyczne modele, nieprodukowane przez innych producentów modeli, czyli nie jest to kolejny Tygrys, Pantera. Powiem Wam, że nie wiem, czy bym chciał w ogóle w tego typu uproszczonego Tygrysa, czy też Panterę. Mamy chociażby Chińczyków, którzy wypuścili ostatnio masę Panter, jak i również w wersji G, no i wczesnych Tygrysów. Tam jest bardzo fajny ten pierwszy Tygrys od Bordera. Więc to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, subowaniu. No i chciałbym oczywiście na koniec jeszcze przywitać nowych wspierających mój kanał. Bardzo Wam dziękuję i film będziecie mieli zawsze w pierwszej kolejności do obejrzenia. No i oczywiście będziecie mieli przydzielone odpowiednie rabaty po zarejestrowaniu się, o ile nie, prośba tak, jeżeli ktoś nie jest zarejestrowany w sklepie tankmodels.pl, bardzo proszę, żeby się zarejestrował i zostanie wtedy przydzielony rabat według stopnia wspierania. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam Was, cześć.